Witam szanownych widzów kanału Skydive Atmosfera. Kolejna porcja analizy wypadków, która mam nadzieję przyniesie troszkę rozsądku, troszkę więcej planowania, troszkę ostudzi gorące głowy spadochronowe. Wypadek doświadczonego spadochroniarza, który miał ponad 600 skoków na swoim koncie, który był już ponad 3 lata w sporcie i który wykonywał agresywny manewr z zakrętu na taśmie około 90 stopni, prawdopodobnie nie jest to doprecyzowane w raporcie, na spadochronie o wingloadzie 1,4, spadochron Crossfire 129. Jak doszło do tego, że skoczkowi poskładał się spadochron i na częściowo napełnionym uderzył w ziemię, w wyniku czego poniósł śmierć? Otóż podchodził do lądowania w sposób, budując prawidłowo swoją rundę, natomiast przed nim, troszkę niżej i troszkę bardziej z przodu, no bo przed nim to nie może być gdzie indziej, tylko musiał być przed nim, był skoczek na innym spadochronie o wiele bardziej konserwatywnym, który spokojnie podchodził na swojej prostej do lądowania. Na około 30 metrach, czyli dość nisko, zainicjował ten skoczek, który poniósł śmierć, zainicjował agresywny manewr na taśmie, żeby dopędzić swój spadochron, przecinając linię zawirowań ciągnącą się za skoczkiem, za tym spadochronem, który już sobie podążał na spokojnej, długiej, prostej do lądowania. Mając 600 skoków, raczej spadochroniarz powinien wiedzieć o tym, że za każdym spadochronem ciągnie się taka linia zawirowań i że bardzo jest niebezpiecznie wlecieć w taką linię zawirowań. Nawet kiedy lecimy ustalonym lotem, to zawirowania mogą nas zamknąć komory. Natomiast spadochron, w którym pociągnęliśmy taśmę przednią i który jest w trakcie rozpędzania, jeszcze nie nabrał prędkości, w związku z tym jeszcze ciśnienie się w komorach nie zwiększyło, natomiast już mu żeśmy zagięli cały płat, żeśmy go zakrzywili, jest bardzo podatny na uderzenia powietrza. I to nie może być uderzenie powietrza, które jest termiką, która się tworzy w gorącym dniu, ale może być to właśnie zawirowanie powietrza, które jest wygenerowane przez spadochron, który leci przed nami. Ogólnie trzeba pamiętać o tym, że ten, kto leci przed nami, kto leci niżej, ma pierwszeństwo przejazdu. My widzimy tę osobę i my powinniśmy manewrować tak, żeby nie zaburzyć toru lotu temu skoczkowi, ale również, żebyśmy, biorąc pod uwagę nasze manewry i nasze bezpieczeństwo, żebyśmy nie wlecieli w strefę tych zawirowań. Natomiast wydaje mi się, że tutaj olbrzymim problemem jest to, że skoczkowie za wszelką cenę próbują trenować swoje słupowanie, chociaż są w dużym natłoku innych skoczków dookoła siebie, nie są w stanie przy doświadczeniu 600 skoków, podejrzewam, mieć na tyle szerokiej percepcji, najwyraźniej zabrakło tej percepcji, żeby oszacować ruch innych skoczków, oszacować zawirowania i to, co się może wydarzyć w trakcie, kiedy będą robili ten manewr napędzania spadochronu. Jeśli ktoś chce trenować napędzanie spadochronu, to powinien sobie skakać niskie skoki, zadbać o to, żeby było mało osób w powietrzu, albo znaleźć sobie alternatywne miejsce lądowania, w którym można taki manewr bezpiecznie przeprowadzić. Tutaj w wyniku tego, że rozpędzany spadochron, który miał już odkształcony profil, dostał uderzenie powietrza od tego spadochronu, który leciał przed nim, najprawdopodobniej doszło też do kolizji. Świadkowie nie są pewni, czy nastąpiło zderzenie z linkami spadochronu, czy też z ciałem skoczka, który leciał z przodu. Natomiast niewątpliwie w tym momencie, kiedy nastąpiło uderzenie zawirowań powietrza z tego spadochronu, spadochron Crossfire złożył się. Spadochron Crossfire jest bardzo stabilny, bardzo ładnie pracuje w termikach. Naprawdę trzeba było dwóch rzeczy, które się musiały spleść tutaj, czyli tego, że skoczek zaczął robić gwałtowny manewr, który jeszcze nie spowodował tego, że spadochron się usztywnił, bardziej był podatny, jeszcze nie był odporny na takie uderzenia powietrza. Natomiast też kwestia taka, że jeżeli ktoś się patrzy na dół, jeżeli ktoś się patrzy na ziemię, bo myśli sobie o swoim manewrze, który będzie prowadził go w miarę sprawnie do umiejętności słupowania, a nie patrzy się przed siebie, no dochodzi do kolizji. Bardzo podobna sytuacja, nie była aż tak podobna, natomiast pokazuje pewną fajną mechanikę zdarzeń. Kiedy dwóch skoczków leciało na siebie na kolizyjnym kierunku, przelecieli obok siebie, nie robiąc żadnego manewru. Przypominam, jeżeli lecimy na zdarzenie czołowe, w tym momencie obaj skoczkowie powinni wykonać zakręt w prawą stronę, przy czym jak najmniejszy, który unika
którym unikniemy zderzenia z drugą osobą. Nie chodzi o to, żeby zrobić gwałtowny zakręt i potem uderzyć w ziemię. Obie osoby powinny skręcić w prawą stronę, jeżeli jest ruch do siebie centralnie, lub też wybrać krótszą drogę uniknięcia zderzenia. Tutaj skoczkowie, jak pamiętam, nie zrobili nic. Wszyscy na ziemi, obserwując to, oczywiście mieli posrane spodnie, natomiast potem się pytamy, dlaczego żeście nic nie zrobili. Oni po prostu siebie nie widzieli. Dlatego, że patrząc się w dół, patrząc się pod swoje nogi, mamy takie pole widzenia, taki zakres, w którym nasze oczodoły, nasze brwi, łuki brwiowe powodują, że nie widzimy tego, co jest przed nami. Do tego dochodzi oczywiście kształt kasku, do tego dochodzi używanie okularów. Tutaj przypominam, kto sobie kupuje okulary spawalnicze o zagraniczonym pole widzenia, nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że odcina sobie kupony bezpieczeństwa. Nasz zmysł wzroku i nasz mózg analizuje ruch prawie 180 stopni na boki. Troszkę gorzej mamy, jeżeli chodzi o patrzenie góra-dół, dlatego że właśnie tak jest skonstruowana czaszka, że to, co jest na górze, jest dla nas troszkę gorzej widoczne, a jeśli pochylimy głowę, to w tym momencie nie widzimy tego, co jest przed nami. Do tego prawdopodobnie doszło, to było jedną z przyczyn właśnie było moim zdaniem też to, że skoczek, który myślał o manewrze napędzania, bardziej był zainteresowany wysokością, na której jest, w związku z tym bardziej był zainteresowany patrzeniem w dół niż patrzeniem przed siebie i dlatego wleciał za drugiego skoczka, dlatego dostał uderzenie zawirowań powietrza od czaszki tamtego skoczka, dlatego jego spadochron się poskładał, a ponieważ to było około 30 metrów, nie miał żadnej szansy na to, żeby powrócić do stabilnego lotu. To było za nisko, to było za krótko, po prostu się spadochron szybko złożył, zanim zdążył się napełnić, dlatego że te spadochrony chętnie i w miarę dobrze się napełniają, natomiast to było za nisko. O czym więc powinniśmy myśleć? Mamy pewnego rodzaju fizjologiczne ograniczenia. Nasze sensory, nasz wzrok jest jest doskonały. Ja uważam, że mamy doskonałą aparaturę do tego i możemy wykorzystywać ją w pełni, natomiast musimy sobie zdawać z tego sprawę, że nasz mózg może analizować tylko ten zakres, w którym coś się będzie działo. Jeżeli patrzymy się przed siebie, mamy doskonałe możliwości, jeżeli chodzi o ocenę ruchu, o percepcję tego wszystkiego, co się dzieje dookoła. Natomiast jeżeli coś ciekawego się dzieje ponad nami, albo kiedy opuścimy głowę przed nami, wtedy może dojść do kolizji. Tym bardziej powinny być tak zwane oczy wokół głowy, czyli rozglądamy się wokół siebie, gdy się zbliżamy do ziemi. Jeżeli jesteśmy sami w powietrzu, jest bezpieczniej. Jeżeli jest kilkunastu skoczków dookoła nas, naszym obowiązkiem jest stale skanować przestrzeń wokoło, próbować przeanalizować, co się dzieje i jakie będą następne ruchy tych skoczków. I to jest o wiele bardziej istotne niż jakiś manewr, który trenujemy potem do lądowania. Wydaje mi się, że o wiele więcej koncentracji dzisiaj powinno być nakierowane na to, żebyśmy obserwowali przestrzeń i unikali kolizji, a nie na to, jaki będziemy mieli progres w swoopingu. Ja wiem, że to jest fajne, ja wiem, że to fajnie wygląda i wiem, że każdy chce tam dojść jak najsprawniej, tym bardziej, że ten skoczek miał 28 lat. Przez 3 lata sobie naskakał ponad skoków 600. Więc podejrzewam, że to było też coś, co go kręciło, tak miało być. No niestety już go dalej nie będzie to kręciło i możemy wyciągnąć sobie z tego takie wnioski, że o wiele bardziej będzie istotne to, żeby uniknąć kolizji, żeby umieć i mieć sprzęt, na którym możemy bezpiecznie wylądować sobie z tak zwanej prostej, czyli bez napędzania spadochronu i mieć przyjemność z kolejnych skoków i przyjemność z tego, że jesteśmy czujni aż do samego momentu wylądowania, a nawet do zejścia z lądowiska. Życzę Wam tego wszystkiego, oczywiście. Sobie też tego życzę, żeby nigdy nie stracić czujności. Na razie mi się jeszcze udało przez ten czas, który skaczę i cały czas obserwuję, ale powiem, że z mojego punktu widzenia o wiele bardziej istotne jest to, żeby wypracować sobie separację pionową, żebym wiedział, że wokół mnie w tym momencie, kiedy ląduję, praktycznie nie ma nikogo, albo lądują na innym miejscu lądowania niż ja. A jeżeli jest tak, że mam dzielić z kimś to miejsce lądowania, powiedzmy mam wylądować na strefie szybkich spadochronów z innym spadochronem szybkim, to ja odpuszczam i sobie ląduję normalną techniką w innej przestrzeni z mniejszą prędkością, dlatego że zwyczajnie się boję. Być może z doświadczenia, które zebrałem, być może wiek, który na moim karku już sobie tkwi, to wszystkie rzeczy powodują, że coraz częściej mam respekt, wolę zrezygnować i bezpiecznie sobie wylądować, niż za wszelką cenę, na siłę próbować coś przeforsować. Jak tłumaczę swoim uczniom, nie pcha się dywanu, bo dywan się marszczy. Dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam na kolejne filmy na kanale Skydive Atmosfera.